W tym roku miały premierę 3 horrory, które dosyć spopularyzowały kino i zdominowały kino. Mianowicie Grzesznicy, Oszukaj Przeznaczenie 6 oraz Ulice Strachu 4, nie pamiętam teraz podtytułu. Co łączy te 3 horrory? Dubbing. Wszystkie 3 filmy mają możliwość obejrzenia filmu z dubbingiem. Tutaj pojawiła się pewna zagwozdka, bo rozmawiałem z ludźmi na forach horrorowych na ten temat. Ułożyło nam się w głowie pytanie, czy dubbing w horrorach jest potrzebny? I teraz na pewno znajdą się takie osoby, które będą mówiły, że o Jezu, jak ci się nie podoba dubbing, no to po prostu obejrzyj film z napisami. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Ponieważ, przykładowo, ja nie lubię oglądać filmów z napisami, umiem angielski, ale jak widzę film z napisami, który mi po prostu ułatwia i trochę rozleniwia, ale to też na potrzeby, przykładowo, recenzji, muszę brać pod uwagę nie tylko kwestię wizualną, muzyczną, grą aktorską, ale też muszę zrozumieć w pełni fabułę. A do tego potrzebuję rozleniwić swój umysł do tego stopnia, żeby zrozumieć, co do mnie gadają. I jeśli po angielsku będę tłumaczył, skupię się za bardzo na tłumaczeniu i pominę aspekty wizualne. Jeśli chodzi o filmy z napisami, skupię się na napisach, a nie na filmie. Przez to znowu aspekt wizualny. Bardziej skupię na fabule, a nie na kwestii wizualnej, co też jest ważne. Muszę skupić na obydwu rzeczach. Co mi w tym pomaga? Lektor. Ale nie tylko lektor, bo lektor zwykły, taki od zwykłego człowieka, albo lektor Iwona, tak, mi on szczerze mówiąc nie przeszkadza. I lektor AI, który jest dziwny, ale powoli się do niego przyzwyczajam. I boli mnie to, szczerze mówiąc, i wiele innych osób, którzy mają ten sam problem co ja, że nie ma często w tych horrorach, które wymieniłem wcześniej, możliwości oglądania tego filmu z lektorem. Przykład do Ulicy Strachu. Jest dostępna opcja tylko i wyłącznie z dubbingiem. Na wielu platformach, nie licząc Netflixa, ale na wielu pobocznych platformach nie ma nawet opcji z napisami. Jest tylko opcja z dubbingiem, po angielsku albo dubbing, bez napisów, bez lektora, bez niczego. Na forach jedna osoba poprosiła, żeby ktokolwiek, kto ogarnia AI, zrobił lektora AI właśnie do Ulicy Strachu, ogólnie wszystkich 4 części, ponieważ wszystkie 4 części mają tylko dubbing. Jak ludzie go zhejcili, to było takie okropne i smutne, bo to nikogo nie boli. I szczerze mówiąc, jeśli lubisz oglądać horrory z dubbingiem, to oglądaj horrory z dubbingiem. Ale ja nie trawię dubbingu. Mi to umniejsza horrorowi. Ja się czuję, jakbym oglądał halloweenowy special na Nickelodeon albo na Disney Channel, a nie jakiś pełnoprawny horror. W szczególności, że polscy dubbingowcy kompletnie nie umią dubbingować okrzyków, strachów i tak dalej, tylko a nie, proszę, a nie, no. I dosłownie nie czuć tego bólu, cierpienia, który aktor faktycznie darcie na cały plener, na całe studio filmowe, żeby wykrzesać z siebie jak najlepszy krzyk i zostać, nie wiem, królową krzyku po prostu w horrorach. Tutaj w dubbingu tego nie ma i to boli i jeszcze, no, dubbing jest inaczej. My jesteśmy przyzwyczajeni do lektora, w szczególności, że ja kolekcjonuję kasety VHS i jestem przyzwyczajony do lektora różnego, nie tylko do tych podstawowych, ale do tych pobocznych, pirackich i tak dalej. Dlatego też mi nie przeszkadza lektor AI, lektor Iwona, ale dubbing to jest okropieństwo i dużo ludzi, z którymi rozmawiałem, z niektórymi twórcami, mówili, że dubbing to jest coś, co w ogóle nie powinno istnieć, albo powinno istnieć tylko i wyłącznie w bajkach. To jest po części prawda, bo jestem też zdania, że jeśli lubisz oglądać i przyjemnie ci się ogląda filmy z dubbingiem, chyba takie osoby istnieją, no to po prostu oglądaj filmy z dubbingiem, ale dajcie możliwość oglądania też z lektorem. Jakimkolwiek, profesjonalnym, AI, Iwona nawet chociaż. Ulice Strachu tego nie mają. Grzesznicy na szczęście mają, ale zauważyłem, że dosyć spopularyzowana jest wersja dubbingowana. Jest bardziej popularyzowana, jest bardziej pokazywana w internetach, co też trochę umniejsza temu filmowi pod kątem horroru i wiele innych aspektów, ale to w mojej recenzji już mówiłem. Dużo ludzi mówi, że teraz zaczyna się era dubbingu w Polsce i szczerze mówiąc, to jest nie do końca prawda, bo dubbing w horrorach istniał już dużo wcześniej. Tak, serio, istniał dużo wcześniej. Może nie w latach 80., 90., ale istniał dużo wcześniej. Przykładowo, wiele lat temu byłem zszokowany, jak włączyłem telewizor, to jeszcze były czasy, jak oglądałem telewizję, i zobaczyłem film The Ring. Horror, amerykańską wersję z 2002 roku i zobaczyłem ją w wydaniu polskiego dubbingu.
Ja myślałem, że to są jakieś jaja sobie robią, że to jest jakieś fanowskie coś, ale to leciało normalnie w telewizji, na normalnym kanale, już nie pamiętam na jakim, czy to był Polsat, czy to był TV Puls, nie mam żadnego pojęcia teraz, to nie jest istotne. Był oficjalny dubbing, normalnie cały film był zdubbingowany, cały horror był zdubbingowany. Nie wytrzymałem do końca, ja cierpiałem na tym i obrażało to po prostu horrory. Po prostu to dla mnie było obraza, widząc dubbing jeszcze taki okropny, sztuczny. To było okropne. To nie miało nawet głębi. To wtedy jeszcze były te czasy, kiedy dubbingi właśnie nie miały w filmach tej głębi, tej takiej interakcji jakby z otoczeniem, jakiej aktorzy mieli. Nazwijmy to, że aktorzy mówią w oddali, to słychać ten dźwięk dubbingowany w oddali, a tutaj to wszystko jest takie sprasowane, jakby to na stereo nie było tylko mono dźwięk. I potem przypadkowo w internecie znalazłem dubbingowaną wersję Terminatora 1. Ja wtedy uznałem, nie będę tego śledził i to jest okropne. Ale teraz idziemy w coraz gorszą stronę według mnie, ponieważ przykładowo właśnie Ulice Strachu to jest horror, który oferuje tylko dubbing. Nawet lektora nie oferuje i to boli. Ludzie jak proszą o lektora, to są zmieszani z błotem, że ogląda film z napisami. Nie każdy skupi się w 100% na filmie z napisami. I to jest potwierdzone od wielu osób. Filmy z napisami możesz oglądać, jeśli się potrafisz skupić na filmie, ale jeśli jesteś kimś takim na przykład jak ja i wiele recenzentów i na przykład nie potrafi skupić się na filmie, tylko skupia się właśnie na napisach stricte, no to ciężko jest mu zrecenzować dany horror. Trzeba brać pod uwagę, jak się recenzuje horror, wiadomo, oświetlenie, klimat, muzykę, aktorstwo, praca kamery, nawet czasami jakie obiektywem to było nagrane, czy 13 mm, czy 50 mm, bo to widać po zniekształceniach twarzy, właśnie kadrowanie, gra aktorska, fabuła przede wszystkim, żeby zrozumieć fabułę, poczynania bohaterów, głupie poczynania, czy są mądre, czy fabuła klei się, czy się nie klei, doszukiwać się błędów fabularnych, jakichś albo easter eggów w wypowiedziach bohaterów. Tego nie znajdziesz, jeśli jesteś osobą, która skupia się na napisach, by zrozumieć fabułę. Wtedy polegniesz na całej reszcie. Nie skupisz się na kadrach, bo skupisz się na napisach białych, które są na dole, albo żółtych nawet. Kiedyś widziałem w kinie, to była sytuacja w kinie, pamiętam, były chińskie napisy, żółte i na to nałożone białe napisy. Ja byłem w szoku, że to zobaczyłem w kinie, w oficjalnym, normalnym filmie kinowym. To było na maratonie horrorów bardzo wiele lat temu, chyba w 2016, ale przeżyłem coś takiego i nigdy tego szczerze mówiąc nie zapomnę. To było dziwne i dużo ludzi się dziwiło, że ej, co tu robią chińskie żółte napisy i na to nałożone polskie białe, jakby nie mieli innej wersji. Nieważne. To jest właśnie problem, który tkwi w dubbingu. Też przede wszystkim ludzi zaskakuje, ponieważ jest on najdroższą formą robienia filmów. Lektor bierze może 300 zł za jedną kartkę. A tutaj aktorzy dubbingowi to jest cała masa ludzi, którzy biorą swoje pieniądze, mogą być bardziej sławni, mniej sławni, używać swojego głosu częściej, więc więcej pieniędzy biorą. To wszystko trzeba jeszcze skleić z dźwiękami z filmów, dostać jeszcze od producentów wersję bezdźwiękową, że są tylko dźwięki, wiadomo, jakieś ambienty i tak dalej, albo jakieś dźwięki pukania, dotykania i tak dalej, ale żadnych dialogów, wersja bezdialogowa po prostu. Jak to na przykład filmy Marvela robią, albo robić to wszystko od zera, co jest też dodatkowymi kosztami. Dubbing jest drogi, jest najdroższym przedsięwzięciem, żeby tłumaczyć filmy. Napisy są najtańsze, a po nich idzie, lektor. Nawet nie mówię lektor taki jak mamy normalny, przykładowo CDA Premium. CDA Premium chwali się, że ma dużo horrorów z lektorem, których nie ma na ich platformach, a to dlatego, bo oni robią lektora AI, co słychać. I nie biorą profesjonalnego gościa, tylko biorą po prostu darmowego AI i wrzucają do filmu. Nic więcej. I to słychać, w bardzo wielu momentach słychać. Ale mi to nie przeszkadza, bo przynajmniej mam horror z lektorem, mogę sobie oglądać, nie przeszkadzają mi napisy, bo ich nie ma, mogę się skupić na fabule i nie drażni mnie swoją upupioną wersją, czyli dubbingowaną. Chciałbym poznać, szczerze mówiąc, opinię ludzi, którzy lubią horrory, podkreślam horrory, z dubbingiem, takie jak właśnie Oszukać Przeznaczenie 6. I tutaj też bardzo ważną kwestię uwzględnił jeden z facebookowiczów, z którymi miałem przyjemność pisać po prostu na grupie horrorowej, który zauważył jedną ciekawą cechę. Dlaczego dubbing w horrorach też nie ma większego sensu? Przykładowo w kontynuacjach. Oszukać Przeznaczenie 6. Wersja dubbingowana nie ma kompletnie sensu. Po pierwsze, była droga do zrobienia. Po drugie, wersja z lektorem jest ciężej dostępna albo wręcz niemożliwa, a to jest lektor AI, a nie zwykły. Taki profesjonalny jakiś lektorowiec. Mało tego,
Szóstka jest jedyną częścią, która została przerobiona na dubbing. Wszystkie pozostałe 5 części, od 1 do 5 mamy napisy i lektora. Nie mamy wersji dubbingowej i nigdy nie będzie, bo to są stare filmy, tak na przestrzeni oczy, jakby patrzymy oczami producentów. Nie ma sensu wydawać hajsu na robienie dubbingu do starszych produkcji. Nie ma kompletnie sensu i nigdy raczej nie dożyjemy tego, albo mogę się dziwić, ale horror w dubbingach jest dziwny i robienie dubbingu tylko 6 części i nie robić dubbingu wszystkim 5 poprzednim, to jest głupota. Ponieważ jeśli zrobisz sobie maraton i obejrzysz sobie 1 do 5, obejrzysz je z lektorem, bo nie lubisz napisów, no to obejrzysz sobie z lektorem. I nagle przychodzi 6 i masz do wyboru napisy albo dubbing. Ewentualnie lektor AI, który nie umie tłumaczyć i bardzo często nie ogarnia większości zaimków. No to mamy tutaj problem, bo tu tracisz przyjemność z najważniejszych rzeczy, czyli z zrozumienia fabuły i słuchania. To drażni twoje uszy. Dubbing drażni uszy. W horrorze? Tak. Zdecydowanie. Nawet otworzyłem sobie listę horrorów, które posiadają dubbing. Jest tutaj właśnie Terminator, jest tutaj The Ring, jest tutaj Grzesznicy, Oszukane Przeznaczenie, Ulice Strachu. I są też inne, ale takie mniejsze, które pomijam. Przykładowo Pogromcy Duchów. I to tylko 2 części. Tutaj znowu ten problem. Starsze części z lat 80. nie mają dubbingu i nigdy nie będą miały. Bo to się po prostu twórcom nie opłaca. Ale dalej, mamy tutaj Żony ze Stamford. Faktycznie ma dubbing, ale ma też wersję z lektorem, więc to nikomu nie przeszkadza. Meg 2. Tak, horror o Megalodonie. Meg 2 ma dubbing. Nie widziałem wersji dubbingowanej. Widziałem wersję z napisem w kinie i wersję lektorską później w domu. I szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie tego filmu z dubbingiem, ale Meg 1 nie ma dubbingu. Przynajmniej według strony, która mnie tutaj informuje. Meg 1 nie ma dubbingu, 2 ma już dubbing. No to przepraszam bardzo. Kto idzie do kina, albo na przykład kto ogląda w domu na VOD 1 z lektorem, potem 2 z dubbingiem. To jest dziwne i przede wszystkim bardzo dziwnie się to będzie oglądało. Nie oszukujmy się, to nieprzyjemnie się to będzie oglądało. Poza tym mamy tutaj właśnie jakieś halloweenowe specjale disneyowskie, typu Moja niania jest wampirem, Miasteczko Halloween i tak dalej. To w porządku, to są filmy kierowane do młodszej widowni, która po prostu wymaga dubbingu. Jak na Disney Channel oglądasz filmy z dubbingiem, to jest zrozumiałe i spoko, nie ma z tym problemu. Ale horror krwawy, taki jak na przykład Ulice Strachu, poprzednie części, które oglądałem, bo 4 nie widziałem, tej najnowszej, ale tam Królowe Balu, czy jak to tam się nazywało, ale poprzednie 3 części widziałem, tam to było, teraz tak strzelam, 1980 któryś, 1666 i 1900 też któryś, tam 2000 któryś, nie pamiętam. Były 3 części i pamiętam, że one miały momenty krwawe i jak ja słyszałem ten dubbing, jak daru się, że o Jezu, nie zabijaj mnie, nie, to dosłownie to traciło na mocy, to tak traciło na mocy, traciło na strachu, traciło na wszystkim, a wersja angielska, czuć było ten ból w krzyku aktorki. Aktorka dubbingująca ją po prostu siedziała sobie, albo stała sobie w studio i po prostu udawała, że się drze. Nie leżała na planie, nie była dźgana sztucznym nożem po prostu w czasie nagrywania dźwięku, który był po prostu gdzieś tam na boomsticku poza kadrem. Nie było czegoś takiego. I to słychać, to bardzo słychać. Są momenty, kiedy dubbingi w filmach są dobre, albo znośne, takie jak na przykład w filmach Marvela, ale nie w horrorach. Oglądamy horrory, żeby się po części bać, czuć niepokój, albo po prostu czuć ekscytację, zależy po prostu jaki kto lubi horror. A w dubbingu tego nigdy nie doświadczymy, bo aktorzy nie potrafią odzwierciedlić, nazwijmy to, bólu na planie filmowym, po prostu bólu, strachu, po prostu sobie żartują i nie siedzą w tym klimacie. Prawdziwi aktorzy siedzą w klimacie, mają dookoła dekoracje horrorowe, mają mordercę, który faktycznie do nich biegnie i ich dźga i po prostu chce się sztucznym nożem, ale nadal, still, to jest coś takiego, że aktor potrafi wczuć się w sytuację, a aktor głosowy kompletnie nie potrafi, aktor dubbingowany nie potrafi kompletnie się wczuć, tylko sobie jaja sobie robią, dobra, nagrywamy i nagle mówią swoje kwestie, potem sobie dalej sobie gadają i jest fajne śmieszki, heheszki. Nie ma tego klimatu, tak samo jak było w horrorze Hostel. Hostel nie ma dubbingu, na szczęście, ale było głośno o tym, że klimat był tak straszny dla aktorów, że puszczano nawet przyjazną muzykę w czasie nagrywania niektórych scen, gdzie audio nie było wymagane. W porządku.
i aktorzy potrafili się wczuć w horror, w klimat horroru. To często widać w niektórych produkcjach, tych lepszych przede wszystkim. Dubbing umniejsza temu, umniejsza horrorowi, umniejsza klimatowi grozy, umniejsza wszystkiemu, co się da. Dubbing jest niepotrzebny, marnuje bardzo dużo zasobów pieniędzy, a mogliby nawet 1/10 tego przeznaczyć na lektora, chociaż lektora AI, chociaż lektora nawet Iwona już niech będzie, cokolwiek, byle nie dubbing. Wiem, są ludzie, którzy nie lubią lektora Iwony. Ja jestem przyzwyczajony, bo większość horror fan footage jest dostępna tylko z lektorem Iwona, nawet i z napisami, tylko z lektorem Iwona, od razu. Większość horror fan footage takich mniej znanych, z 1000, których znam. Więc jestem do tego przyzwyczajony i mi to kompletnie nie przeszkadza. Lektor AI, oglądałem parę nowszych horrorów i jestem dalej nieprzyzwyczajony, ale myślę, że to się z czasem zmieni. Na dubbing. Nie to, że są momenty, kiedy możemy czekać dłużej na dubbing, ale to już coraz rzadsze jest. Ale nie rozumiem, że wciskają nam tylko i wyłącznie dubbing. Ja bym chciał, szczerze mówiąc, obejrzeć Ulicę Strachu, ten Fear Street. Od nowa, wszystkie 4 części, ale z lektorem. Czy to lektor AI, cokolwiek, ale nie z dubbingiem. Obejrzałem wszystkie 3 części z dubbingiem i ja się czułem, jakby oglądał komedię na Disney Channel. Nie czułem tego horroru. Jak ktoś był mordowany, to ja się czułem, jakby to był jakiś mem, jakiś ketchup i upupione to wszystko było. Nie było czuć tej grozy. Czułeś po prostu nudę, zniesmaczenie, jakbyś oglądał bajkę na Disney Channel albo taki po prostu serial aktorski na Disney Channel, gdzie jest motyw halloweenowy i ktoś udaje, że zaraz się ketchupem oblewa i się drze. I dosłownie to jest ten sam poziom. Dubbing jest też mało profesjonalny w Fear Street. Jest okropny. Porównywając dubbing do przykładowo właśnie filmów Marvela, filmy Marvela robią to znośnie, że da się to słuchać. W Fear Street nie ma znowu tej głębi, czyli wracamy do The Ringa z 2002, gdzie dubbing był słaby, nie miał tej przestrzeni, głębi, był okropny. Tutaj też jest okropny. Dużo ludzi mówi, że jest okropny. I ja się pytam ludzi, którzy siedzą w tych wszystkich wytwórniach i tworzą ten dubbing. Co wy macie w głowie? Co wy macie w głowie, kiedy myślicie sobie, wydamy więcej hajsu na dubbing? Tak, wydajemy go na dubbing. To jest świetny pomysł. Mało tego, wydajemy go na dubbing w horrorze. A poprzednich części olejmy je. Po co mu dubbing? Przecież to za stare części wszyscy je widzieli, to po co do nich robić dubbing? A lektora? Nie, po co lektor? Mamy już dubbing. Kto tak robi? Ja i tak jestem w szoku, że w kinach nie było możliwości tylko dubbingu. To już chyba ludzie by zwariowali. Gdyby na przykład w kinach na filmie Grzesznica albo Szkoła Przeznaczenia byłaby tylko opcja z dubbingiem. Jak to było w przykładu, nie wiem. Chyba to było w przykładzie filmu Minecraft, że była tylko opcja dubbingowa, a wersja z napisami w ogóle nie była dostępna. Jakby i większość filmów kierowanych do dzieci nie było wersji z napisami. Fear Street nie było w kinach, ale pamiętam, że było głośno, że pierwsza część miała być w kinach i miała być tylko wersja dubbingowana, nawet wersji bez napisów. Więc znowu się pytam, dlaczego? Jak już robicie horror, to dobrze, niech fani zrobią wersję AI. Ja ostatnio widziałem, że istnieje Sleepaway Camp, czyli uśpiony obóz z lat 80. horror slasher. Ostatnio dostał wersję lektora AI. I nie brzmi to aż tak źle, jak się może wyobrazić. AI coraz lepiej udaje ludzki głos. I jeśli się go dopracuje, a nie tylko wklei się do upartego napisy, wyrenderuj, dziękujemy, tylko doszlifuje się. Jakby, jak ma AI problem z wymienieniem jakiejś głoski, to próbujesz to bardziej napisać tak, jak to brzmi, a nie tak, jak poprawnie jest to napisane. I jest to fajny zabieg i co jest lepiej, to brzmi. Ludzie też klonują głosy różnych lektorów, co jest po części dyskusyjną formą, bo to zabiera pracę tym profesjonalnym lektorom, ale z drugiej strony, gdyby nie dubbing, który też im zabiera pracę, to byśmy nie robili lektorów AI. Gdyby normalnie lektorzy braliby udział w lektorowaniu horrorów, a nie tylko dubbingowali, albo tylko brali dubbing, gdzie lektorzy wtedy nie nadają się, bo to zupełnie inny poziom głosu, zbyt lektorski na dubbing, no to nie my zabieramy, to nie osoby, które robią lektory AI zabierają pracę lektorom, co jest dyskusyjne, ale według mnie tak jest, tylko ludzie, którzy są odpowiedzialni za dubbing, bo oni wtedy nie chcą lektora, bo już mamy dubbing, nie chcemy lektora, tyle. Fear Street, wszystkie 4 części mają dubbing, nikt nienawidzi tego horroru, bo jest dubbing. Fear Street to nie jest jedyny, jeszcze jest horror z 2021 roku, Ktoś jest w twoim domu. Ten film ma średnią 2/10 i to nie jest tak, że on jest beznadziejnym horrorem. Ja szczerze mówiąc nawet go nie zrecenzowałem, nawet go nie oceniłem. Dlaczego?
bo go obejrzałem. Ale pierwsze 10 minut, potem go wyłączyłem, bo nie mogłem wytrzymać. Dlaczego? Bo na Netflixie miał tylko opcję dubbingowaną. Nawet nie wersję z polskimi napisami. Polskich napisów wtedy nie było. Były tylko dubbingi. Nie wiem jak teraz, ale w 2021 była tylko opcja z dubbingiem. Napisów nie było. Albo po angielsku, albo dubbing. Dziękujemy. To było okropne. To bolało. Tego się nie dało słuchać. Ja się męczyłem i uznałem, nie będę tego oglądał. Poczekam wiele nawet lat, ale poczekam aż lektor AI zrobi swoje. I z tego co widzę, dalej jest tutaj opcja tylko dubbingowa. Lektora nie ma. Nie ma napisów, nie ma nic. Jest tylko opcja dubbing. Widzę, jest forma dubbing. I ostatnia aktualizacja, 5 miesięcy temu. Dalej dubbing. Ludzie mówią, że to jest horror, nawet widzę komentarze, jest to napisane, że jest to horror dla dzieci. To nie jest horror dla dzieci, to jest horror, ale jest dubbingowany, co z góry ludzie mają w głowie, że to jest dla dzieci, bo dubbingi były robione dla dzieci. Fear Street byłoby ciekawym horrorem, gdyby nie miał dubbingu, gdyby miał lektora, byłby bardziej poważniejszy już w samym brzmieniu. Dlatego wolę na przykład filmy DC oglądać z lektorem. Nie oglądam filmów DC z dubbingiem, wolę od razu oglądać filmy z lektorem, filmy DC. I one brzmią wtedy dla mnie bardziej poważnie. Bardziej się przy nich skupiam, w szczególności, że te bardziej poważniejsze produkcje, takie jak na przykład Joker, z tego co wiem, nie ma dubbingu. Podsumowując, dubbing, czy jest nam potrzebny w horrorach? Nie. Ale jak już jest, to niech będzie i niech robią to dobrze, ale też niech dają możliwość wszystkich innych możliwości. Czyli napisy, lektor, dubbing. Każdy znajdzie coś dla siebie i nie będzie kłótni. Nie będzie, że zróbcie lektora i nagle krzyki. Oglądaj film z napisami, nie umiesz oglądać, nie umiesz czytać, Po prostu. Film z napisami, film z lektorem, film z dubbingiem. Jeśli już robicie najdroższą formę, czyli dubbing, no to co wam szkodzi zrobić lektora? Albo niech fani zrobią lektora AI i niech się ludzie wtedy nie płaczą, że lektor AI zabiera pracę lektorom. Nie, to wytwórnie zabierają pracę lektorom, biorąc ludzi robiących kijowy do kitu nieprzyjemny dubbing. Jeśli już robicie dubbing, zróbcie lektora, zróbcie napisy. Tyle. Z mojej strony tak to powinno wyglądać, ponieważ mogę oglądać filmy z lektorem, ja będę zadowolony, wy będziecie zadowoleni, więcej recenzji, wszyscy będą zadowoleni. Napisy, jeśli ktoś woli napisy, wszyscy będą zadowoleni, będą napisy. Jeśli ktoś lubi dubbing, nie wiem czy ktoś lubi dubbing. Nawet nie wiem czy takie osoby istnieją, bo na forach horrorowych nie spotkałem ani jednej osoby, która lubi dubbing. Jeśli lubisz dubbing, napisz to w komentarzu i napisz, dlaczego wolisz dubbing od przykładowo lektora lub wersji z napisami. Czemu akurat wybierałeś dubbing? Argument, że nie ma wersji z napisami pomijamy, bo bo bardzo często właśnie jest tak, że na wersji z napisami nie masz dostępu tylko i wyłącznie albo po angielsku, albo po wersji zdubbingowanemu, nazwijmy to, ale też są, przypominam, horrory, które są bardzo popularne, włoskie horrory, są popularne hiszpańskie, są bardzo popularne ostatnio horrory z Indonezji, albo z Turcji, albo takich klimatach i szczerze mówiąc, do nich ja bym chciał lektora. Nie zrozumiem co mówią, bo nie umiem hiszpańskiego, nie umiem włoskiego. Napisy mi nie pomogą w recenzji, no to potrzebuję lektora, a dubbing mi upupia i ja z góry skazuję ten film na klęskę, co jest właśnie błędem, a ja tego nie chcę robić. Dlaczego skazuję na klęskę? Bo jest upupiony, jest delikatny, jest ocenzurowany przede wszystkim. To też jest bardzo ważny aspekt. W dubbingu większość przekleństw jest ocenzurowana, bo to dubbing i dubbing z góry jest skierowany dla dzieci. Film od 18 lat z kategorią R jest skierowany dla dzieci. Bo dubbing. W jakim my rzeczywistości żyjemy, przepraszam bardzo? W skrócie, dubbing niech sobie będzie. Ale róbcie lektora, lubcie napisy. Tyle mam do powiedzenia. Natomiast jeśli podobał ci się ten mój wywód, który po prostu skłonił mnie do nagrania tego materiału, no to napisz w komentarzu, co ty myślisz. Czy wolisz napisy, lektor, czy dubbing i dlaczego? Albo na przykład, czy według ciebie dubbingu w ogóle nie powinno być? Też napisz w komentarzu. Natomiast odsyłam cię też do moich recenzji, horrorów oraz do jakichś różnych materiałów, które masz po boku. Mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej. Nie zapomnij o subskrypcji, bo dobijemy coraz bliżej 1000 i będzie super. I szczerze mówiąc mam też Patronite'a, link jest w opisie, więc jeśli chcesz mnie wesprzeć, wszystkie pieniądze idą na kasety VHS oryginalne z horrorami oraz DVD z horrorami też oryginalne i będę z nich oczywiście recenzował i pokazywał na bieżąco na odcinku też jak wygląda pudełko. Bardzo często powiem ci, że na VHS-kach jest dużo ciekawych, nietypowych opisów danego filmu i jest to też część
historii ery lat 80., 90., nie tylko w Polsce, ale też ogólną, bo wiadomo, to są kasety VHS, więc zawsze to jest dodatkowy smaczek dla widza, czyli dla ciebie, bo prawdopodobnie jesteś moim widzem, skoro mnie oglądasz, albo staniesz moim widzem. Dlatego pieniądze z Patronite idą tylko i wyłącznie na rozwój tego kanału, na lepszy sprzęt, mikrofon i jeszcze właśnie na filmy. No i też na abonament do Netflixa i do wszystkich tych VOD, żeby mieć dostęp do jak największej ilości horrorów, żeby jak największą ilość z nich zrecenzować. To by było na tyle. Widzimy się w następnym materiale. Do zobaczenia.